w dzisiejszym odcinku. Ale dostaliśmy w kość. Ten pies tak samo ledwo żyje. To, co słyszałem o Libanie, przerosło moje najśmielsze wyobrażenia. Nie za bardzo mogłem z nim rozmawiać, bo mówił tylko po arabsku. Po jordańskich upałach tutaj przeżywam coś zupełnie odwrotnego. Po drodze praktycznie cały czas leje. Przemokłem do majtek, tak bym powiedział. Wczoraj tutaj dotrzeć nie było wcale tak łatwo. Byłem dosłownie 500 metrów od wsi. Problem jest z jedzeniem, bo praktycznie nie mam już w ogóle jedzenia. Przede mną teraz jeszcze przeprawa przez rzekę. Nie było jak filmować, kamera mi zamokła. Przejść jeszcze raz przez rzekę. W końcu wyszedłem z tych mgieł. A śpiew takim, nie wiem jak to nazwać, ja bym to nazwał pustostanem. Taka starsza pani zaprosiła mnie do domu. Szlak naprawdę jest cudowny. No naprawdę można powiedzieć, że spotykają mnie tutaj anioły. Witam serdecznie w kolejnym dniu wędrówki. Zamierzam już wyruszyć w drogę, ale pada. Pogoda się bardzo popsuła. A wczoraj, kiedy się żegnałem, czyli zrobiłem kolację tutaj, to zaczęło tak mocno tutaj się błyskać, a później zaczęła burza poważnie tutaj się wozić. No, później zaczęło mocno wiać i przyszedł deszcz, taki mocny deszcz, który sprawił, że no, musiałem się ewakuować z jednego miejsca tej werandy na drugą, bo mnie zaczęło podlewać. Pies bał się bardzo wiatru. Cały czas był taki niespokojny, co chwilę się wybudzała psinka, a teraz już też jest chyba gotowa do drogi. Także no fajnie, cieszę się, że akurat tutaj spędziłem noc, no bo w namiocie byłoby wiadomo trudniej jest się później spakować, ogarnąć, a tutaj taka namiastka domu jednak była. Więc jesteśmy już po śniadaniu, wszystko jest poskładane, plecak czeka, więc w drogę. Ale dostaliśmy w kość. To pies tak samo ledwo żyje. Cały czas było pod górę. Drapaliśmy się na mniej więcej 2050 metrów nad poziomem morza. Po drodze praktycznie cały czas leje. Nie wiadomo co jest gorsze, czy to, że jest pod górę, czy to, że pada. Chyba to, że pada, bo jakoś tak na podejściach nie jest tak wcale źle.
No i po drodze też mocno wiało, a na samej górze było tak cholernie zimno, że nie wiem, tam temperatura była około zera. Zresztą było widać jeszcze taki zalegający śnieg, po którym czasem trzeba było przejść. No myślę, że no, temperatura była blisko zera. Woda była tak zimna, zresztą odczucie chłodu było potworne. No także nie jest łatwo. Po drodze były dwa źródła, więc też nie ma dzisiaj problemu z wodą. Problem jest z jedzeniem, bo praktycznie nie mam już w ogóle jedzenia. Więc trzeba będzie poszukać jakiegoś sklepu. Po drodze nie za bardzo chyba jest. Natomiast będę się rozglądał za jakimś miejscem na nocleg. I chciałbym dzisiaj zanocować pod dachem i przeczekać tą złą pogodę, bo nie ma sensu iść dalej, zwłaszcza, że tracę te widoki, które tutaj dzisiaj miały być, a ta mgła uniemożliwiła zachwycanie się tymi widokami. No ale taka wędrówka też ma swój urok i czasem to się zdarza. Nie ma, że na każdej wędrówce będzie świeciło słońce. No dobra, chwileczkę tutaj poodpoczywamy, bo po drodze naprawdę nie było gdzie usiąść. Ja przyszedłem już teraz, nie wiem, ze 20 km, nawet ani razu nie usiadłem, bo wszystko było mokre. Poza tym jak się zatrzymywałem, to chociaż tak na chwilkę, żeby tak złapać oddech przed kolejnym podejściem, to było bardzo zimno. Zresztą teraz też, tylko tutaj jesteśmy zasłonięci tym budynkiem, który jest w budowie, więc on wyłapuje ten cały wiatr i jest fajnie. Dobra, bo się rozgadałem. Jeszcze zacznę bardziej narzekać, a przecież to nie o to chodzi. No po prostu tak wędrówka się ułożyła. Myślę, że przede mną jeszcze dużo pięknych chwil i dobrej pogody. Także lecę dalej. Kolejny dzień się kończy i w końcu wyszedłem z tych mgieł, z chmur. To wszystko jest teraz na górze, a tutaj jest już jakaś taka widoczność. A przede mną wieś, nie pamiętam nazwy. Nie wiem, gdzie będę spał, a muszę się rozejrzeć za noclegiem. Jestem przemoczony,
pies zresztą też. Fajnie by było znaleźć nocleg pod dachem i się wysuszyć. No zobaczymy jak będzie. Mam nadzieję, że wszystko się uda i liczę na moje szczęście i też przeczucie mam takie, że dzień się dobrze skończy, więc przede mną teraz jeszcze przeprawa przez rzekę, tutaj widzę na mapie, no i za 2 km będzie wieś, także w razie czego odmeldowuję się, a jeśli coś będzie się działo, to tradycyjnie będę nadawał dalej. Hej! Dzień dobry. Ja wczoraj tutaj w urodziny muzułmańskiej znalazłem miejsce na nocleg. Wczoraj tutaj mnie nakarmili porządnie. Psa też, chociaż pies wybredny jest, skubaniec i nie chciał jeść. Przed chwileczką wyglądałem tam przez okno, no to trochę tam podziubała i śpi teraz. A że wczoraj baraszkowała to za bardzo w domu, to musiała za karę spać na balkonie. Ale ona w domu nie za bardzo nawet lubi być, czy widać, że jest zestresowana. To taki jest troszeczkę dzikusek, więc no, chwilami jest z nią problem. No, a wczoraj tutaj dotrzeć nie było wcale tak łatwo, bo wtedy, kiedy się pożegnałem, mówiłem, że będzie przeprawa przez rzeczkę, była i to nie była rzeczka, tylko taka poważna rzeka, a za przeprawą miało być już tylko jakieś 2,5 km do wsi. No niestety zeszło mi dużo więcej tych kilometrów, a to z tego powodu, że były problemy z oznakowaniem trasy i kiedy doszedłem taką drogą, która była normalnie oznaczona, żeby nią iść, w pewnym momencie ona się skończyła. Byłem dosłownie 500 metrów od wsi i musiałem wrócić z powrotem, przejść, zobaczyłem na mapie, że jest faktycznie jeszcze tam inna droga, przejść jeszcze raz przez rzekę, dotrzeć już w okolice wsi, przejść jeszcze raz przez rzekę i w efekcie dotarłem na miejsce przeznaczenia. No było już chyba w 8:30, czyli już po nocy. Wyszedł mi naprzeciwko jakiś mieszkaniec, zobaczył światło latarki, więc z domu wyszedł, zapytał, o co chodzi i nie za bardzo mogłem z nim rozmawiać, bo mówił tylko po arabsku. No ale podałem nazwę tutaj, imię właściciela takiego guest house'u, tak to jest oznaczone na mapie, że to jest guest house. Podałem imię Abu Mustafa, on od razu wiedział, o kogo chodzi, zaprowadził mnie
Od razu dostałem kawkę na dzień dobry. Za chwileczkę była kolacyjka, później tutaj siedzieliśmy z właścicielami do późna i próbowaliśmy tutaj rozmawiać. Pomógł mi w tłumaczeniu mój przyjaciel Amer z Jordanii, tego, którego spotkałem właśnie w Al-Karak. Wyjaśnił, kim jestem, co robię, także tutaj było bardzo fajnie. Było dużo śmiechu. Rodzina tutaj ma takie malutkie dzieci, więc było śmiesznie, rodzinnie. No a mają tutaj faktycznie problemy z prądem i to jest odczuwalne, bo baterii nie naładowałem. W nocy przyszedł tylko prąd, włączyli prąd i naładowały mi się troszeczkę baterie, po czym wyłączyli na nowo. Oni mają tutaj tylko jakieś zewnętrzne zasilanie do światła, gdzieś jakiś akumulatorek, że nie jest ciemno, ale już na przykład jakieś urządzeń elektrycznych się po prostu nie włączy. Także ciężkie tutaj mają życie. Zobaczyć właśnie, jak to od strony praktycznej jest móc sobie poradzić, jest też ciekawe. W każdym domu, w każdym pokoju są dwa włączniki światła. Jeden na to awaryjne, nazwijmy to które skumulowali za dnia, a drugie to jest to, które jest z sieci. Także tak tutaj to wygląda. Ok, idę zobaczyć, co z psem. Wstaję, bo też słyszę, że rodzina już tam się pomalutko kręci. Może nie tyle rodzina, co dzieciaki. A jeszcze tutaj sprawdzę, czy mi podesłły ciuchy i plecak, bo wczoraj to było naprawdę wszystko poważnie mokre. No i pewnie zjemy śniadanko i czas ruszać znowu w drogę.
Witam serdecznie w kolejnym dniu w Libanie. No ja wczoraj dość nieoczekiwanie zakończyłem dzień. Deszcz lał taki, że nie było jak filmować. Kamera mi zamokła. Droga od samego początku tak średnio się układała, bo na dystansie około 1,5 kilometra było ponad 500 metrów podejścia. Na tym podejściu szło się jeszcze dodatkowo trudno, bo trzeba było się przedzierać przez takie gałęzie, takich pozostałościach po wycince drzew, a później się tak rozpadało, że po prostu no, przemokłem do majtek, tak bym powiedział. No i przedzierałem się przez te góry, doszedłem do pierwszej miejscowości i zobaczyła mnie tutaj taka starsza pani, zaprosiła mnie do domu, wysuszyła ciuchy, dała mi tutaj swoją jakąś bluzę, spodnie dresowe. Teraz tutaj dosuszam ciuchy na łóżku, a śpię w takim, nie wiem jak to nazwać, ja bym to nazwał pustostanem. Zimno tutaj jest, ale mam koce, więc spało mi się dobrze. Natomiast kobiety, bo jest jeszcze tutaj w jej domu stara matka, taka naprawdę staruszka, schorowana, która nie chodzi, i jej siostry. Co chwilę też ktoś przychodzi, jacyś mężczyźni, nie wiem, jakieś kuzynostwo, czy ktokolwiek z rodziny, nie wiem, nie znam konkretnie tutaj ich relacji, ale karmią mnie tutaj, dbają o mnie, naprawdę są przecudowni i jestem wdzięczny, że akurat w takim momencie drogi no, mogłem liczyć na ich pomoc. Szlak naprawdę jest cudowny i stwierdziłem, że nie ma co dzisiaj wychodzić na szlak. Raz, że pogoda jest jeszcze gorsza niż wczoraj, chociaż teraz jest tak delikatnie przetarte niebo, widać w ogóle stąd Morze Śródziemne. Natomiast ma padać dzisiaj cały dzień. Natomiast w nocy szalała tutaj burza. Naprawdę błyskało się tutaj i grzmiało niesamowicie, a nad ranem spadł śnieg, więc naprawdę no, po jordańskich upałach tutaj przeżywam coś zupełnie odwrotnego. I drugim powodem, że nie chcę dzisiaj wychodzić na szlak, jest to, że nie chcę tracić tych chwil i tych widoków, tego piękna, które mijam, bo naprawdę wędruje się no, niesamowicie wspaniale, mimo tego deszczu, naprawdę. No ale w momencie, kiedy idzie się i widać w zasadzie tylko mgłę i jakieś widoczki w promieniu powiedzmy 100 metrów, to szkoda sobie zabierać przyjemność wędrowania. Zostaje więc pies, jest cały czas ze mną, jest też zaopiekowany, spała tutaj dzisiaj ze mną blisko, jest nakarmiony, także psiak dzielnie mi towarzyszy, tuli się do mnie cały czas. Naprawdę jest wspaniałym towarzyszem wędrówki. A ja tutaj teraz spróbuję, póki nie pada, bo zaraz ma znowu się podobno rozciulać, jak to mówią górale. Popatrzę troszeczkę tutaj na tą wieś, choć naprawdę wiele tutaj nie ma, nawet nie ma sklepu. No ale mam tutaj wszystko, co potrzebuję. Myślę, że dzisiaj już ciuchy mi definitywnie wyschną i będę mógł jutro iść komfortowo. A jeszcze oprócz tego wszystkiego, co tutaj jakby do tej pory mnie spotkało, no to takie obserwacje, na przykład jak oni żyją, bo prąd włączyli wczoraj przez przypadek podobno, bo już nie było tutaj kilka dni prądu. Wczoraj po zachodzie słońca, kiedy jakby wybrzmiał azan i zasiedliśmy wspólnie do kolacji, to włączyli prąd na godzinę, więc można było trochę naładować baterię. Od razu poruszenie, wszyscy ruszyli, żeby ładować to, co się da. Więc no, żyje mi się tutaj naprawdę ciężko. W środku domu, mieszkania też takiego bardzo skromnego, stoi koza, gdzie jakby koncentruje się życie tej rodziny. Wszyscy się grzeją, gotują na tym i rozmawiają. Naprawdę to jest
To, co słyszałem o Libanie, przerosło moje najśmielsze wyobrażenia, bo tu naprawdę ludzie żyją poniżej jakichkolwiek standardów. To dla nas, ludzi mieszkających w Europie i mieszkających w takich komfortowych domach, no to jest po prostu coś, czego nie da się nawet opowiedzieć. A mimo tego dają mi serce po prostu, otwierają serce, dają mi wszystko, serdeczność i dobro, jakie z tych ludzi po prostu się wylewa w moją stronę, jest po prostu nie do opisania. To jest, no naprawdę można powiedzieć, że spotykają mnie tutaj anioły, cały czas mi towarzyszą i powodują, że czuję się tutaj bezpieczny, choć jest mi przykro, naprawdę jest mi przykro patrzeć, że żyją w takich warunkach. Ale cóż my możemy zrobić? Mam nadzieję, że nas w Polsce nie spotka to, co tutaj się dzieje, ta inflacja, gdzie jeszcze rok temu, czy nawet chyba niecały rok temu, za $1 płacili tutaj 40 000 funtów, a teraz prawie 100 000 funtów. Czyli ta waluta leci na łeb na szyję i chyba lepiej się rozliczać im tutaj w ogóle w dolarze, bo to zachowuje jeszcze jakąś wartość. Natomiast ten funt z dnia na dzień po prostu można za tego funta kupić coraz mniej. No przykro jest na to patrzeć. Żyją w pięknym kraju, ale naprawdę jest im ciężko. No dobrze, ja teraz robię to, co mam robić. Przepakuję sobie ekwipunek, jeszcze podsuszę to, co mam podsuszyć no i będę opowiadał dalej o tych przygodach, trochę w cudzysłowie przygodach, które mnie spotykają w Libanie.
następnym odcinku. Liban po prostu zaskakuje mnie swoim pięknem na każdym kroku. Dzisiejszy odcinek szczególnie. W tle znowu ośnieżone szczyty. A w jednym miejscu to nachodziłem się jak głupi. Kawał historii. Pies do mnie przyszedł, ale ma zakaz podchodzenia do mnie. Widzę, że już zaczyna mocno dyszać. Pije wszędzie, gdzie tylko może. No a poza tym widoki, w końcu widoki. No i teraz zupełnie inny pies. Wytarzała w jakiejś zgniliźnie. W śniegu troszeczkę też był problem. Pies niech troszeczkę odpocznie. Obłędnie piękny ten dzień był naprawdę. Przed nami kolejny odcinek